Cześć internecie, kto jest tutaj od pewnego czasu i śledził zapowiedzi w socialach, spodziewał się pewnie teraz filmu o rakiecie Sojus. Niestety Sojus zachorował na to samo, co kiedyś Elektron. Tamten film powstawał od lutego do czerwca i byłby prawdopodobnie powstawał w nieskończoność, gdyby nie specjalna terapia. Pomocne okazało się zrobienie czegoś innego po drodze, żeby Elektron trochę odpoczął. Zatem teraz zrobię to samo. Sojus na półkę, a na tapet bierzemy premiery rakiet orbitalnych 2021 roku. Ten film jest też finałem drugiej akcji pomocy dla niewidzialnej wystawy w Warszawie. Zgodnie z obietnicą powstał z dedykacją dla tych z Was, którzy zaangażowali się i wsparli wystawę w ostatnich tygodniach. Podziękowania dla Was na końcu filmu, a teraz do rakiet. Jest ich całkiem sporo. Debiuty są najróżniejsze, mamy żółtodziobów, eksperymenty, no i są też oczywiście pewniaki, o ile w tej branży można mówić o czymś takim, bo zabawa w rakiety to spalanie pieniędzy i masakryczne ryzyko. Przyszłość metanem stoi, przynajmniej wśród maluchów. Ten rodzaj paliwa wymieniany jest na przemian ze starym dobrym RP1. Duże dzieci wymieniają RP1 już nie tak często. Jego miejsce zajmie metan. Stałą i mocną pozycję utrzymuje wodór i to prawdopodobnie z tego względu, że firmy, które używają w nowych rakietach silników wodorowych, mają w tym już wiele lat doświadczenia. Naturalnie obecne będą też napędy na paliwo stałe. Zaczniemy od segmentu lekkich rakiet, wynoszących nie więcej niż 2 tony na niską orbitę okołoziemską. Segmentu, który nabrał rumieńców dopiero, kiedy na scenie pojawiła się rakieta Elektron. Obszar, który traktowano po macoszemu i obsługiwano przerobionymi małymi pociskami balistycznymi, które i tak startowały tylko od wielkiego dzwonu. Bardzo zaawansowane urządzenia, wyposażone w silniki zasilane paliwem ciekłym, wystrzeliwane są raz na kilka lat. Dużą częstotliwość startów utrzymują natomiast europejska Vega, chiński Długi Marsz 11 i Huaizhou 1. Czemu to nie ma jeszcze powszechnej polskojęzycznej nazwy jak Długi Marsz? Od teraz będziemy na to mówić Szybka Łódź. Nieprawda, będziemy mówić KZ-1. To są jednak wielostopniowe rakiety na paliwo stałe, gdzie precyzję w osiąganiu orbity uzyskuje się opcjonalnym ostatnim stopniem na paliwo ciekłe. Rocket Lab pokazał elektronem, że lekkie też jest hot, że można latać bardzo często niewielką, wysoce zaawansowaną rakietą na paliwo ciekłe. Podobne rzeczy już niedługo mają szansę osiągnąć Virgin Orbit z rakietą Launcher One i Astra ze swoją rakietą Rocket 3. Launcher One został wystrzelony po raz pierwszy 25 maja 2020 roku. Jest to system odpalany z powietrza. Rakietę wynosi się na dużą wysokość pod skrzydłem Cosmic Girl, czyli zmodernizowanego Boeinga 747. Niestety tamten test zakończył się niepowodzeniem spowodowanym zerwanym przewodem ciekłego tlenu. Virgin Orbit przygotowuje kolejny test, który jest zapowiedziany na listopad tego roku. Jeśli się powiedzie, to Launcher One nie będzie debiutem 2021 roku i jego obecność w tym zestawieniu nie będzie miała sensu, ale co tam. Trójka od Astry jest też prawie na mecie. 12 września wystartowała po raz pierwszy z platformy w Kodiak na Alasce. Ze względu na problem z utrzymaniem trajektorii komputer pokładowy wyłączył silnik i misja została przerwana przed separacją stopni. Firma analizuje dane i przygotowuje się do kolejnego startu. Jeżeli dobrze pójdzie, to ta rakieta ma również szansę zadebiutować jeszcze w 2020 roku. Sytuacja Astry jest jednak bardziej delikatna w stosunku do Virgin Orbit. Astra bazuje na inwestorach i każdy grosz się liczy. A Virgin Orbit jest hobbystyczną inicjatywą miliardera Richarda Bransona, więc rzeka pieniędzy płynie wartko. Dalej mamy Firefly. Firma kończy pracę przy rakiecie Alpha. Pierwotny plan zakładał start w pierwszej połowie 2020 roku, ale utrudnienia spowodowane rokiem 2020 opóźniły wszystko. Mimo to nasz robaczek świętojański ma ambicje postawić Alfę na platformie startowej jeszcze w tym roku.
Już był w ogródku, już witał się z gąską, chiński KZ-11. Jedna z dwóch w tym zestawieniu, lekka rakieta na paliwo stałe, wystartowała po raz pierwszy w lipcu 2020, ale nie weszła na orbitę z powodu jakiejś nieustalonej lub nieujawnionej przyczyny. Kolejne podejście ma szansę być zrealizowane jeszcze w tym roku. Jeśli nie, to rakieta wpadnie do worka debiutów 2021 roku. Następna petarda na paliwo stałe to Small Satellite Launch Vehicle Indyjskiej Agencji Kosmicznej. Start wielokrotnie przesuwano i Hindusi bujają się z tą rakietą od roku. Teraz jeszcze doszła do tego pandemia wśród personelu. Obecny plan to start w grudniu. I tutaj kończą się projekty, które są o krok od wejścia na orbitę. Następne rakiety znajdują się w różnych fazach budowy. Amerykańska firma ABL Space Systems uzyskała w sierpniu 2020 finansowanie, któreś kolejne, w wysokości $90 milionów na swoją rakietę RS-1. Połowa od prywatnych inwestorów i połowa od sił powietrznych USA. Start jest planowany na pierwszy kwartał 2021. Ciężko jest zweryfikować zaawansowanie tej konstrukcji, sociale tej firmy właściwie nie istnieją, ale da się trafić na nagrania z testów silników. Zobaczymy. Zostajemy nadal w USA. Rakieta Terran 1 od Relativity Space celuje w koniec 2021 roku. Firma ma dobrze wytestowany silnik Ion 1 i wielką fazę nadruk 3D. Terran ma być w całości, a raczej w sporej większości, wydrukowany. Kierujemy się teraz znów do Chin. Link Space zrealizował testowy skok prototypu swojej rakiety suborbitalnej RLV-T. Na bazie tego urządzenia ma powstać rakieta New Line 1. Urządzenie ma polecieć jeszcze w 2021 roku, a ćwiczenie tych skoków ma na celu opracowanie odzyskiwalnego pierwszego stopnia rakiety, który będzie wracał na Ziemię analogicznie do SpaceXowego boostera. A chiński startup iSpace zapowiada wystrzelenie swojej rakiety w 2021 roku. Rakiety o nazwie Hyperbola 2, która również ma posiadać odzyskiwalny pierwszy stopień. W sieci jest niewiele informacji na temat postępów przy Hyperboli, co nie zmienia faktu, że firma operuje już rakietą na paliwo stałe Hyperbola 1, więc na pewno nie można bagatelizować ich planów. Na końcu mały płetwal błękitny, Blue Whale 1, najmniejsza rakieta orbitalna świata, miała być testowana w tym roku, ale na razie jest cisza. Jeżeli startup się nie rozpadł, to może usłyszymy o nich w przyszłym roku. Dostępne info jest trochę mylące, bo na stronie producenta rakieta jest opisywana jako urządzenie wysokości 1,8 metra. Faktycznie będzie to jakieś 8, chyba że rakiety budują Smurfy. Do zestawienia nie trafiły niestety europejskie startupy rakietowe. Wydawało się, że będziemy mieć tutaj sporą reprezentację, ale ich opóźnienia wyjechały poza rok 2021. Jednak i tak segment rakiet lekkich atakuje aż 10 konstrukcji. Przy czym warto wspomnieć, że Firefly jest w rękach amerykańskich i ukraińskich inwestorów, więc jest odrobinę z naszego kontynentu, bo Firefly ma spore R&D na Ukrainie. Ok, jakie osiągi mają te rakiety? Na pierwszej pozycji znajduje się chińska Hyperbola 2. Udźwig ponad 1,9 tony na niską orbitę okołoziemską umieszcza ją tuż przy granicy 2 ton, czyli rakiet średnich. Szacunkowo, bo producent nie podał tej informacji, na orbitę SSO, czyli heliosynchroniczną, zabierze 1,35 tony. Po co wspominam o orbicie SSO, skoro sam producent o tym nie mówi? Ano dlatego, że ten wysyp lekkich rakiet jest spowodowany m.in. potrzebą wysyłania satelitów na właśnie tę orbitę. Do zastosowań szpiegowskich, pogodowych lub jakiegoś obrazowania nie zawsze trzeba kilkutonowej kobyły, a właściwie bardzo często nie trzeba. Więc mały projekt satelitarny wiązał się z czekaniem na stopa, kiedy startowała duża rakieta z innym dużym satelitą. A mała rakieta to dedykowany lot za kilka baniek, które można przeboleć, jeżeli cały start jest podporządkowany dla naszego malucha. Aha,
Orbita SSO. Co to jest orbita heliosynchroniczna? To orbita o dużej inklinacji, praktycznie orbita polarna umieszczona nad biegunami Ziemi. Dodatkowo płaszczyzna tej orbity jest nieustannie ustawiona pod tym samym kątem do Słońca. Ma to w praktyce takie zastosowanie, że kiedy satelita przelatuje kolejny i kolejny raz nad danym obszarem, to warunki oświetleniowe będą możliwie takie same. Dla satelitów prowadzących obserwacje powierzchni Ziemi daje to najlepsze warunki do obrazowania, skanowania czy szpiegowania. Najprościej można to sobie wyobrazić, porównując robienie zdjęć w studio i na przykład gdzieś na zewnątrz o losowych porach. Robiąc 10 zdjęć w studio, mamy pewność, że warunki oświetleniowe będą takie same. Robiąc 10 zdjęć na zewnątrz, możemy mieć słońce, a możemy mieć środek nocy. Wracamy do rakiet i ich osiągów. Jako punkt odniesienia wstawimy sobie tutaj elektrona od Rocket Labu. Najmniejsze osiągi reprezentuje w zestawieniu Blue Whale 1, który może umieszczać na niskiej orbicie okołoziemskiej 63 kg, a na SSO 50. Mam jednak spore wątpliwości, czy ten projekt jeszcze nam się kiedyś pokaże na oczy, a możecie w 100% ufać mojej ekspertyzie. W końcu jestem przypadkowym typem z internetu, który czyta chińskie strony z tłumaczem Google'a. Na wypadek, gdyby wieloryb miał już do nas nie przypłynąć, to najmniejsza dosłownie i w osiągach będzie trójka od Astry. No i tutaj znów dowód na to, jak dziwny jest ten rynek. Nie ma wzorców, ani jakichś reguł, które pozwalałyby wyciągać trafne wnioski i cokolwiek przewidywać. Rakieta podejmowała już próbę startu. Jest naprawdę o krok od orbity, a sama firma jest w centrum uwagi mediów od wielu miesięcy. Ale o samej rakiecie nadal niewiele wiadomo. Ze strony firmy i różnych wywiadów można uzyskać informację, że na SSO rakieta zabierze 25, a na LEO 150 kg. Jest to spora rozbieżność. Wyniesienie ładunku na SSO jest bardziej wymagające energetycznie i oczywiście można tam wysłać mniej niż na LEO, ale ten stosunek udźwigu wśród innych firm to coś pomiędzy 60 a 80%. Czyli przyjmując, że Astra dostarczy na LEO 150 kg, to na SSO powinna wynosić minimum 90. Albo jeśli udźwig na SSO jest prawdziwy, czyli 25 kg, to na LEO trafi maksymalnie 42. Te liczby 25 i 150 ze sobą nie grają, ale to niestety jedyne info, jakie dzisiaj mamy. W kwestii ceny to istnieje naturalna relacja między wielkością rakiety a kosztem jej wystrzelenia. Najtaniej wypada Blue Whale 1, $2 miliony za start, a zaraz potem jest rakieta Astry 2,5 miliona. Na przeciwległym końcu powinna być chyba Hyperbola 2, ale nie wiadomo, ile będzie kosztować ta rakieta, zatem Alpha i KZ-11 są najdroższe, bo do wystrzelenia każdej z nich trzeba po $15 milionów. No dobra, to jest spore uproszczenie. Droga czy niedroga rakieta? Porównajmy koszt wystrzelenia 1 kg na orbitę. Za 1 kg na LEO najwięcej zapłacimy u Perigee Aerospace za ich wodnego ssaka, bo prawie $32 000. Później jest tańszy o 1/4 Virgin Orbit. Najtaniej będzie u indyjskiej agencji kosmicznej i ABL Space Systems. Znów brak danych na temat hiperboli nie pozwala oszacować kosztu za kilogram. Układ w cenniku dostaw na orbitę SSO jest trochę inny, przy czym trochę nie pasuje ten gigantyczny słup przy Astrze. $100 000 za kilogram na orbitę SSO. Wynika to oczywiście z tego, że rakieta Astry ma bardzo niski udźwig na orbitę SSO w stosunku do LEO. Być może kiedy trójka zacznie już faktycznie latać, to firma poda bardziej spójne osiągi, a obecne dane to coś w rodzaju ostrożnej estymacji. Wykluczając dziwną cenę Astry, najdrożej policzy znów Perigee Aerospace $40 000 za kilogram, najtaniej, bo $12 000 za kilogram u ABL Space Systems. Tak mają się najbliższe premiery lekkich rakiet. No dobra, co słychać u średniaków? Jest tam 5 maszyn, które wymienię w kolejności od tych, którym najbliżej do orbity, do tych, którym bliżej do tablicy kreślarskiej. Wszystko to rzetelnie, według subiektywnej opinii. Bo tak.
Numer 1. Japońska H3. Nowość rodziny H. Byłaby już w użytku, gdyby nie problem z debiutującymi również silnikami LE9 napędzającymi pierwszy stopień. Problemy techniczne przesunęły start na nie wcześniej niż drugi kwartał 2021 roku. Następna w kolejce jest Vega C. Rakieta, co do której miałem pewne wątpliwości, czy powinna trafić do tego zestawienia. Jest to kontynuacja Vegi od europejskiej Ariane. Vega bazuje na boosterze pomocniczym SRB ciężkiej Ariane 5, a Vega C będzie bazować na SRB od nowej Ariane 6. Również drugi stopień Vegi będzie nowy, a trzeci i czwarty po prostu unowocześniony. Mamy zatem do czynienia z kolejną wersją, a nie zupełnie nową rakietą. Jednak nowa wersja Vegi z kategorii lekkich przeszła do kategorii rakiet średnich. Z 1,5 tony na LEO osiągi Vegi C wzrastają do ponad 3 ton. Umówmy się zatem, że jest to debiut w nowej kategorii. Dalej Cyklon 4M. Operatorem tego urządzenia będzie kanadyjska Maritime Launch, a sama rakieta została stworzona przez ukraiński duet Jużnoje-Jużmasz. Bazuje na porzuconym projekcie Cyklon 4, który z kolei miał być kolejną rakietą rodziny Cyklon. C4M celuje w koniec 2021 roku. Za to w lutym 2021 na platformie startowej ma stanąć koreański Nuri. Niewiele jest informacji na temat tej rakiety, przynajmniej w anglojęzycznym internecie, ale prace przy tym urządzeniu na pewno trwają. W 2018 roku zrealizowano testowe wystrzelenie pojazdu zbudowanego z pierwszych komponentów tej rakiety. Listę zamyka chiński szkarłatny ptak. Zhuque 2, lub żeby nie krzywdzić języka ojczystego Sunzi, ZQ-2. W internecie znajdziemy na razie same wizualizacje tej rakiety, ale właściciel tego rozwiązania, startup Landspace, chwali się coraz nowszymi środkami od inwestorów i zapowiada start w czerwcu 2021 roku. Zapytacie, gdzie jest Długi Marsz 8? To znaczy, ja się pytam, gdzie jest Długi Marsz 8? Nie ma go w tym zestawieniu, bo z nielicznych źródeł wywnioskowałem, że jest to jakiś taki koncept odzyskiwalnej rakiety, który nie za bardzo wiadomo jak się rozwinie i czy w ogóle się rozwinie, mimo że zapowiadano go najpierw na ten rok, a potem na 2021. No dobra, osiągi rakiet średnich porównamy z najnowszą wersją towarowego Sojuza. Nuri dostarczy na LEO do 2,6 tony ładunku, a najwięcej. No właśnie, japońska H3 zapowiada się najmocniej, ale producent nie podaje udźwigu na LEO. Bazując na parametrach rodziny H, H3 powinna wynosić jakieś 19,5 tony. Na orbitę SSO kolejność udźwigów jest odrobinę inna. Najmniej nadal Nuri 1,5 tony, najwięcej chyba H3, ale producent tego parametru również nie podał, może coś około 14,5 tony, natomiast C4M wyśle tam prawie 3,5 tony. W związku z tym, że segment średnich rakiet kończy się na 20 tonach udźwigu, to niektóre rakiety będą już nadawać się do wysyłania konkretnych ładunków na orbity geosynchroniczne. Tak zwane GTO, czyli transfer na orbitę geosynchroniczną, jest zakładany w przypadku C4M i H3, odpowiednio 910 kg i 6,5 tony. Koszty. Nic nie wiemy o cenie ZQ-2 i Nuri. Poza tym najtaniej wypada Vega, a najdrożej C4M. Najmniej za kilogram ładunku na LEO najprawdopodobniej wezmą Japończycy poniżej $3000, najwięcej zgarnie europejska Ariane ponad $11 000. Ze względu na bardzo ograniczone dane w tym segmencie darujemy sobie orbitę SSO. Co do transferu na orbitę geosynchroniczną, to Japończycy zażyczą sobie za każdy kilogram ponad $8500, kanadyjsko-ukraiński C4M prawie 66 000. Albo mają na siebie jakiś diaboliczny plan biznesowy, albo Cyklon może brutalnie zderzyć się z realiami rynku. Następna kategoria, rakiety ciężkie. Aleja Sław. Nie ma opcji, żebyście o tych trzech rakietach nie słyszeli. Ariane 6,
Vulcan i New Glenn. Każdą możemy określić jako pewniaka. Są to sztandarowe projekty swoich twórców, branży i nawet krajów. Ariane 6, budowana przez Arianespace, ma z czasem wyprzeć Piątkę i Sojuza, którego Europejczycy kupują od Rosjan i oferują jako uzupełnienie swojej oferty. Szóstka ma dawać elastyczność i skalowalność, żeby razem z Vegą C wynosić ładunki od lekkich do ciężkich. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w połowie 2021 roku zobaczymy pierwszy start tej rakiety. Dalej Vulcan. Vulcan Centaur, bo tak brzmi właściwa nazwa, nowy kucyk w stajni United Launch Alliance, który z czasem ma zastąpić Atlasa 5 i Delta 4. Chociaż ULA komunikuje ten debiut jako zupełnie nową rodzinę rakiet, to powiem Wam coś w tajemnicy. Tylko nie wiecie tego ode mnie. Vulcan to tak naprawdę kolejny Atlas. Wiele kluczowych systemów Vulcana testowano na Atlasach i sporo komponentów Atlasa przejmuje Vulcan. Pierwszy start lipiec 2021. Trzeci olbrzym, i to faktycznie olbrzym, New Glenn. Rakieta opracowana przez Blue Origin. Będzie ich pierwszym urządzeniem orbitalnym. Dotychczas BO oferowało loty suborbitalne niewielkim New Shepardem. New Glenn będzie napędzany podczas startu tymi samymi silnikami co Vulcan. Oba urządzenia skorzystają z Blue Originowych silników BE-4. Jako punkt odniesienia bierzemy Falcona 9. Pod względem udźwigu najlepiej wypada New Glenn, który ma wynosić na LEO 45 ton, później Vulcan 27 ton i Ariane, która zabierze pod owiewkę prawie 22 tony. Transfer na orbitę geosynchroniczną zmienia układ sił, wygrywa Vulcan prawie 14,5 tony, potem New Glenn 13 i Ariane 11. Koszt wystrzelenia na LEO będzie najwyższy w przypadku najcięższego wariantu Vulcana. Mówi się o 200 milionach dolarów, potem najcięższy wariant Ariane 6 132 miliony i New Glenn nie do końca wiadomo. W ubiegłym roku Blue Origin złożyło siłom zbrojnym ofertę na swoją rakietę. Tamten projekt zakładał pozyskiwanie startów za maksymalnie 100 milionów dolarów. Koniec końców BO się tam nie dostało, a kontrakt zgarnął Falcon Heavy i Vulcan. 5 startów te dwie rakiety ogarną za łącznie 641 milionów dolarów, średnio niecałe 130 milionów za start. Przyjmijmy więc, że w tych okolicach jest New Glenn, bo wojsko w końcu przyjęło i rozpatrywało tę ofertę. Ta moja estymacja jest tak lipna, że aż strach, ale co zrobicie? Trzeba pracować z tym, co się ma. Ok, tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo dobrze jest spojrzeć na cenę wyniesienia 1 kg ładunku, bo rakieta rakiecie nierówna pod względem udźwigu i całościowego kosztu. Najtaniej za kilogram na LEO weźmie Blue Origin, prawie 3000 dolarów, potem Ariane 6 z hakiem i Vulcan ponad 7000 dolarów. Wytransferowanie kilograma na orbitę geosynchroniczną, w tej samej kolejności, najtaniej Blue Origin, najdrożej Vulcan, ale tutaj New Glenn nie ucieka już tak bardzo konkurentom. Na LEO ma mieć spory udźwig, ale w transporcie na GTO spada do poziomu innych rakiet swojej klasy. Dobrze, proszę Państwa, kto nam został? Rakiety super ciężkie. Kategoria, którą obecnie reprezentuje jedynie Falcon Heavy od SpaceX. Historycznie tylko 3 inne maszyny operowały w tym rewirze: Saturn V, system STS i radziecka Energia. Ale należy nadmienić, że STS jest tutaj pod warunkiem, że uwzględnimy jako udźwig sumaryczną masę ładunku i orbitera. Prawie podobnie Energia, która wynosiła wahadłowiec Buran w testowym bezzałogowym locie, ale Energia została zaprojektowana tak, żeby być niezależnym od Burana transporterem, co udowodniła wynosząc na orbitę 80-tonową stację Polus. Zatem czego możemy się spodziewać w 2021 roku? Już Wy dobrze wiecie czego. SLS i Starship. Space Launch System jest niemiłosiernie długo rozwijaną pochodną systemu STS. Można chyba powiedzieć, że to taka ewolucja STS w stronę radzieckiej energii, bo zdejmujemy z niego orbiter, żeby powstał niezależny system transportowy.
Nareszcie po latach opóźnień w czwartym kwartale 2021 SLS ma szansę polecieć w swój pierwszy lot. Ta rakieta jest dzisiaj rozwijana wyłącznie z myślą o programie księżycowym Artemis. SLS powstaje w zakładach Boeinga, ale jest własnością NASA, czyli rządu USA. Diametralnie inaczej mają się sprawy z rakietą Starship. To prywatne przedsięwzięcie SpaceX ma dostarczyć największą rakietę świata. Na naszych oczach trwa development drugiego stopnia, czyli statku kosmicznego Starship. Optymistyczny scenariusz to taki, w którym kompletna rakieta, pierwszy stopień Super Heavy i drugi stopień Starship, polecą na orbitę jeszcze w 2021 roku. SLS i Starship są w jednej kategorii wagowej i na tym podobieństwa się kończą w dosłownie każdym aspekcie. SLS powstaje według starej szkoły. Każdy element, każda część jest projektowana jak z podręcznika, testowana i certyfikowana. Natomiast SpaceX preferuje bardziej praktyczne podejście i sprawdzanie granic wytrzymałości swoich rozwiązań. W kolejnych iteracjach budowane są nowe egzemplarze Starshipa i każdy kolejny uwzględnia nowe funkcjonalności i poddawany jest nowszym testom. Pierwszy SLS będzie tym, który wystartuje do pierwszej misji. Pierwszy Starship, który wystartuje do misji, będzie n-tym egzemplarzem, z których każdy poprzedni przeszedł wiele, często bardzo destrukcyjnych prób. Starship wdroży 100% odzyskiwalny model eksploatacji rakiety orbitalnej. SLS będzie operował w stylu Saturna V, gdzie kolejna misja oznacza budowanie całkowicie nowej rakiety. SLS w obecnym wariancie Block 1 wyniesie na niską orbitę okołoziemską ładunek 95 ton, Starship celuje w 100+. Wyższe orbity i dalsze podróże oznaczają dla SLS-a naturalnie niższe osiągi. Dla Starshipa 100 ton plus. Czekajcie, co? Pstro, noście maseczki. Dzięki temu, że Starship będzie całkowicie wielokrotnego użytku, powstaną egzemplarze cysterny kursujące na orbitę. Jednostka z ładunkiem wejdzie na LEO, gdzie dołączy do niej taki tankowiec i uzupełni jej paliwo. Towarowy Starship będzie kontynuował pracę z pełnym bakiem, a w zależności od potrzeb możliwe będzie wielokrotne tankowanie. No dobrze, ale czy to nie jest wielokrotni celny wystrzelenia? Dokładnie tak. No to ile to będzie kosztować? SLS, jak mogliście pewnie słyszeć, będzie koszmarnie drogą bestią. $2 miliardy za start lub więcej. SpaceX planuje stworzyć flotę Starshipów, które kursując góra-dół mają kosztować $2 miliony za start. To jest cel. Teraz brzmi to abstrakcyjnie i na początku Starship może być jednak droższy. Jak to będzie w ujęciu za kilogram? SLS pochłonie ponad $21 000 za każdy kilogram ładunku wynoszonego na niską orbitę okołoziemską. Starship celuje w $20. Wiecie, to jest nadal niecałe 8 dych w naszej walucie za kilogram przesyłki, ale otwiera nowe możliwości, jeśli komuś trzeba by było coś na już z AliExpressu. A w kategoriach transportu kosmicznego to jest praktycznie za darmo. Tak zapowiada się przyszły rok. Ile z tego zostanie rzeczywiście zbudowane, ile dotrze na platformę startową, no i ile na orbitę. Pożyjemy, zobaczymy. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Zostańcie proszę jeszcze na chwilę, żeby zobaczyć element artystyczno-dziękczynny dla widzów, którzy zaangażowali się we wspólną akcję pomocy dla niewidzialnej wystawy w Warszawie. No i dla przypomnienia, To Jakiś Kosmos to nie tylko ten kanał, to również strona internetowa, Facebook, Twitter, Instagram i podcast. Wpadajcie do społeczności na Discordzie, żeby pogadać o rakietach i kosmosie. Wszystkie linki w opisie. Hej! Podziękowania dla Sobo, Smoka24, Travelers MC Nomads, Nomen Omen, Ernest Staszuk, Staś Kawa, Anna Wyrwas, Kacper Aniołek i dla anonimowych wspierających.